Cześć pacjenci! Czy jako państwo inwestujemy w profilaktykę zdrowia śmieszne pieniądze? Tak. Ale czy to oznacza, że absolutnie wszystko jest fatalne? Nie. Jedną z takich inicjatyw, o której z dużym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest pozytywna, jest program Moje Zdrowie, z którego pacjenci mogą obecnie korzystać. Jest on finansowany przez NFZ i uważam, że jest to zdecydowanie ruch we właściwym kierunku, gdyż opiera się on na zapobieganiu, czyli utrzymaniu nas w zdrowiu. Jako że założenie tego programu jest zbieżne z celami, dla których powstał świadomy pacjent, a także z troski o własne zdrowie, skorzystałem z programu Moje Zdrowie i mam kilka spostrzeżeń, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy to według mnie dobry program i czy warto z niego skorzystać, pooglądajcie ten odcinek do końca. Na początku chciałbym Wam dać kilka podstawowych informacji. Czym jest ten program? Jest to po prostu bilans zdrowia dorosłych pacjentów, jak podaje portal gov.pl. A kto może wziąć w nim udział? Każda osoba, która rozpoczęła 20 rok życia do 49 lat może powtarzać swój udział co 5 lat, a od 50 co 3 lata. I teraz najważniejsze, co udział w tym programie ma pacjentowi dawać? Wśród wszystkich plusów dostępnych na portalu pacjent.gov.pl uważam, że najważniejszy jest jeden – możliwość wczesnego wykrycia groźnych chorób, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Brawo! I o to nam pacjentom chodzi. Idea godna naśladowania. No dobra, więc jak wygląda ten proces? Jest w nim kilka etapów. Pierwszy z nich to zapisanie się do programu przez wypełnienie ankiety medycznej. Drugi to wizyta w POZ-cie, do którego należycie. I trzeci, nie dla wszystkich, wizyta u lekarza również w POZ-cie. Chcę, aby ta recenzja była dla Was maksymalnie zrozumiała, dlatego na ocenę składać się będzie 5 elementów, które będą jednakowo ważne przy ocenie. Za każdy będzie można dostać plus, minus lub plus minus. Łatwość przystąpienia do programu. Pierwszym elementem oceny jest łatwość przystąpienia do programu. I teraz pierwszy plus dla NFZ. Pierwszy etap jest banalnie prosty. Wchodzicie po prostu na Wasze internetowe konto pacjenta, logujecie się najczęściej pewnie przez Waszą bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu widzicie w zakładce profilaktyka okienko Moje Zdrowie. Klikacie w ankieta Moje Zdrowie i możecie zacząć wypełniać. Pewnie można byłoby jeszcze coś lepiej zrobić, ale uczciwie trzeba przyznać, że proces ten jest zupełnie zadowalający. Stawiam więc plusa. Drugi element to zakres badań w ramach programu. No więc jakie badania w ramach Moje Zdrowie możemy otrzymać? No i tutaj mam pierwsze uwagi. Spojrzałem na listę badań, którą każdy może otrzymać. Wyświetlam ją Wam właśnie na ekranie. Generalnie dzielą się na te, które może otrzymać każdy, jak morfologia, kreatynina, glukoza, lipidogram, hormon regulujący pracę tarczycy, czyli TSH, czy badania ogólne moczu. Oraz takie, które dostaną ci, dla których będą wskazania np. do zbadania enzymów wątrobowych, zbadania przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, lipoproteiny A, czy badania PSA. I widzę realne konsekwencje tego, że jako kraj na profilaktykę zdrowia wydajemy zaledwie promile budżetu NFZ. Przykład z brzegu. Czy każdy w ramach programu może mieć rentgen klatki piersiowej? Oczywiście, że nie. Dopiero lekarz może skierować nas na to badanie, więc będzie to dotyczyło jakiejś części uczestników tego programu, ale nie wszystkich. Dlaczego? Zdaję sobie sprawę, że wytłumaczenie, jakie może pojawić się, jest takie, że badanie rentgenem związane jest z emitowaniem szkodliwego promieniowania i dlatego nie wszyscy mogą wykonać to badanie. Przypomnę zatem, o czym mówią autorytety, że we własnym, dobrze pojętym interesie osoby niepalące powinny zrobić rentgen klatki piersiowej minimum raz na 2 lata, a osoby palące minimum raz na rok. A powiedział to ekspert, czyli konsultant wojewódzki w zakresie chorób płuc i gruźlicy w województwie zachodniopomorskim pani Iwona Witkiewicz. No więc jeśli autorytety mówią, że każdy ma się badać minimum raz na 2 lata, to dlaczego w tym programie nie ma rentgenu klatki piersiowej? Oczywiście nie wiem tego na 100%, ale moje przypuszczenia są takie. Ciekawe, czy wy będziecie mieć podobne zdanie, że ktoś
lub grupa ludzi słusznie zauważyła, że trzeba zrobić program profilaktyczny dla szerokiej grupy osób, w tym osób młodszych. Tylko mieli po prostu do dyspozycji tyle pieniędzy, ile mają, czyli promile budżetu wydawanego co roku przez NFZ i starali się z tych pieniędzy dać społeczeństwu coś możliwie najlepszego w tych warunkach. I mówię o tym od początku świadomego pacjenta. Te warunki, czyli rząd wielkości wydatków na programy profilaktyczne finansowane przez NFZ, należy zmienić i zwiększyć z promili na procenty. I te promile wydawane na profilaktykę zdrowia są moim zdaniem odpowiedzialne za to, że niektóre badania jak rentgen klatki piersiowej czy choćby badanie enzymów wątrobowych nie są dla wszystkich, tylko dla jakiejś części uczestników. Brakuje mi także badania EKG, skoro najwięcej zgonów wśród Polaków wywołują choroby układu krążenia. Jednak jeśli mam być obiektywny, muszę też docenić pozytywne aspekty, które zauważam. Ja na przykład miałem badanie lipoproteiny A i przyznam szczerze dwie rzeczy. Przede wszystkim dzięki temu programowi po raz pierwszy o takim badaniu w ogóle usłyszałem. A po drugie, pierwszy raz miałem je wykonane. Do czego służy to badanie? W skrócie, do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i dlatego każdy z nas powinien mieć je chociaż raz w życiu wykonane. Kolejny plus za badanie kreatyniny. To często olewane badanie, bo nerki mają kolosalny wpływ na nasz organizm, chociażby na pracę serca. Jako że są zarówno plusy, jak i minusy, w tym zakresie daję ocenę plus-minus. Wypełniłem ankietę, wysłałem i co dalej? Po 2 dniach zadzwoniła do mnie pani z POZ-u, do którego należę, aby umówić się na badanie krwi i żebym przyniósł próbkę moczu. W zakresie moczu udzieliła mi instrukcji, jak to zrobić. W zakresie krwi powiedziała, że muszę być na czczo i mogę wypić jedynie wodę przed. Powiedziała mi również, że najlepiej byłoby, gdybym przyszedł na badanie w ciągu 7 dni, ale sam sobie mogę wybrać kiedy. I bardzo mi się podobało to, że nie miałem wyznaczonej daty i godziny na badanie, tylko miałem pewną elastyczność, bo niekoniecznie miałbym czas dostosować się do wskazanego terminu. Wyniki były tego samego dnia. Tę część oceniam zatem jako duży plus. Więc zrobiłem badania i jaki był kolejny krok? Zadzwoniła do mnie pani z przychodni i zaprosiła mnie na konkretny termin, aby omówić wyniki w programie Moje Zdrowie. Byłem absolutnie pewny, że będę rozmawiał z lekarzem. Nikt nie poinformował, że będzie inaczej. Moje zdziwienie było bardzo duże, że tak nie było. Zostałem zaproszony do pokoju pielęgniarskiego, gdzie rozmawiałem z przemiłą panią pielęgniarką. No i pani przeszła do omawiania mojej ankiety wraz z wynikami. Problem w tym, że w pokoju była jeszcze jedna osoba i niespecjalnie chciało mi się o moich wynikach i ankiecie rozmawiać w takiej sytuacji. Jednak to są sprawy turbopersonalne i możesz nie chcieć rozmawiać o swoim zdrowiu w obecności osób trzecich, nawet innych pracowników. Sama rozmowa była bardzo sympatyczna. Pani sprawdziła obwód moich bioder, zmierzyła w pasie, oceniła kształt mojej sylwetki, zmierzyła ciśnienie, zapisała wszystko. Przeszliśmy i ankietę, i wyniki, dała mi listę zalecanych szczepień, ale i w tej rozmowie doszliśmy do punktów, w których jak w zwierciadle widać bolączki polskiej ochrony zdrowia. Zapytała mnie, czy mam jakieś problemy psychiczne. Odpowiedziałem, że nie. I natychmiast popatrzyłem po pomieszczeniu. Oprócz osoby pytającej była inna osoba obecna i pomyślałem sobie, no na pewno to są świetne warunki dla osoby z problemami psychicznymi, żeby o nich opowiedzieć. W innym miejscu rozmowa o diecie. Proszę pamiętać, aby mieć zbilansowaną dietę, powiedziała. Zapytałem się, a jaka to zbilansowana dieta? Otrzymałem odpowiedź, że taka, która zawiera dużo białka, dużo warzyw, owoców i trzeba pić 2-3 litry wody dziennie. Następnie od razu przeszliśmy do innych tematów. Bardzo mało miejsca jak na tak ważny aspekt zdrowia jak odżywianie, a powinien to być jeden z najbardziej obszernych punktów do omówienia moim zdaniem. Kolejnym aspektem była kolonoskopia. W którymś miejscu pani pielęgniarka wywołała ten temat, bo pokazywał jej to program, ale od razu powiedziała, że to badanie nie dla mnie, tylko dla osób starszych, chyba że są objawy albo ktoś u mnie w rodzinie miał raka jelita grubego. Popatrzyłem po pokoju, że jest jeszcze inna osoba
I nie odezwałem się, choć miałem wielką ochotę wejść w polemikę, że to jeden z najgorszych błędów w rozumowaniu, bo rak ten po pierwsze dotyczy coraz częściej młodych ludzi, a po drugie nie trzeba mieć nikogo w rodzinie chorego, aby na tę chorobę zachorować. A po trzecie, przez wiele lat może rozwijać się bez objawów. Więc moi drodzy, jeśli przedstawiciel polskiej ochrony zdrowia mówi, że kolonoskopia jest dla osób starszych albo jak się ma objawy, to, że chorujemy na tę chorobę coraz częściej i chorują coraz młodsi, mnie w ogóle nie dziwi. Jeśli w omawianiu wyników, które trwa pół godziny, o diecie pracownik ochrony zdrowia poświęca niecałą minutę, to też jest znaczący sygnał, że nie wszystko jest jak należy. Jeśli o zdrowiu psychicznym mamy rozmawiać w otoczeniu osób trzecich, to też wiele mówi i niczego dobrego. Za ten etap, mimo że pani pielęgniarka była naprawdę przemiła i zaangażowana, muszę postawić minusa. Po tym etapie zostałem wysłany do lekarza POZ, czyli muszę aż 3 razy odwiedzić POZ. Najpierw, żeby zrobić badania, później, żeby omówić badania z panią pielęgniarką, a 3. raz, żeby spotkać się z lekarzem. Co mogę powiedzieć? Z perspektywy pacjenta bardzo niewygodne podejście. Może to ludzi odstraszać, bo będą wiedzieli, ile czasu muszą poświęcić na ten program. Czy nie lepiej zrobić to w 2 krokach? Badanie, a później pacjent przychodzi do POZ-u, omawia wyniki z panią pielęgniarką i od razu jest wysyłany do lekarza, jeśli jest potrzeba, aby cokolwiek z lekarzem omówić, bez potrzeby przychodzenia kolejny raz. Za taką wygodę, jaką jednak jest teraz, muszę postawić minusa. Podsumowując, mamy 2 plusy za łatwość przystąpienia do programu i tempo realizacji badań. Mamy również 2 minusy za omówienie wyników ankiety oraz za wygodę dla uczestnika. Jest również zarówno plus, jak i minus w zakresie badań. W związku z tym mamy 3 plusy i 3 minusy, więc ocena nie może być inna niż 3/6, czyli w skali szkolnej mocna 3. Co to oznacza? Według mnie oznacza to, że każda szanująca swoje zdrowie osoba, która kwalifikuje się do programu, powinna wziąć w nim udział, bo niewątpliwie na tym skorzysta. Ale są jednak rzeczy, które powinno się w nim poprawić, tak aby w przyszłości zachęcać jeszcze większą liczbę osób, aby się badały. Tak, aby ten program był naprawdę kompleksowy. Jeżeli skorzystaliście z tego programu, dajcie proszę znać, jakie są wasze opinie. Napiszcie w komentarzach. Może są zupełnie inne od moich, a może się zgadzacie. Każda opinia jest ważna, bo zdrowie każdego z nas jest cenne. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.